Jeśli kliknęliście w ten film, bo podobnie jak ja nie macie srebra i chcecie się w tym temacie wyedukować, to witam w klubie. Ten materiał nie jest poradą inwestycyjną, lecz zapisem mojej własnej drogi edukacyjnej, którą dzielę się z osobami znajdującymi się w dokładnie takiej samej sytuacji. Chcę sprawdzić, czy obecne ekstremalne wahania kursu są sygnałem do zakupu srebra, czy raczej ostrzeżeniem przed dalszymi spadkami. Nie chcę kreować się na eksperta, bo sam dopiero szukam odpowiedzi na nurtujące nas pytania, ale uważam, że warto zrobić to rzetelnie, opierając się na danych, a nie na emocjach, i wyciągnąć własne wnioski. Zaczynamy. Sytuacja na rynku kruszców jest ostatnio bezprecedensowa i budzi skrajne emocje, których nie widzieliśmy od dekad. Raptem 2 tygodnie temu srebro ustanowiło historyczny rekord wyceny na poziomie $121 za uncję. To oznaczało wzrost o astronomiczne 71% od początku roku. Jednak radość posiadaczy kruszcu nie trwała długo. Zaledwie 2 dni później rynek doświadczył potężnego załamania, a kolejne dni przyniosły dalsze duże spadki, które zredukowały wycenę srebra o ponad 40% względem szczytu. Dla kogoś, kto nie ma srebra, tak potężna korekta rodzi naturalne pytanie. Czy to okazja, na którą czekaliśmy? Czy może rynek mówi nam, że hossa na metalach właśnie się skończyła? Aby to zrozumieć, musimy wyjść poza same wykresy i przyjrzeć się szerszej roli srebra. Warto zacząć od tego, że srebro, choć chyba niesłusznie nazywane złotem dla ubogich, ma zupełnie inną charakterystykę rynkową niż jego bogatszy krewny. Jest postrzegane jako aktywo o mniejszej wartości jednostkowej, przez co rynek ten jest znacznie mniejszy i mniej płynny niż rynek złota. To sprawia, że każda nagła zmiana nastrojów, każdy napływ kapitału spekulacyjnego lub jego odpływ ma nieproporcjonalnie większy wpływ na cenę. Ta zmienność bywa zabójcza dla osób o słabych nerwach, ale dla kogoś, kto dopiero buduje swój srebrny kapitał lub jest na rynku od lat, może być szansą na zakup kruszcu po niższych cenach. To, co wydarzyło się na przełomie stycznia i lutego 2026 roku, nie wynikało ze zmiany fundamentów srebra, lecz z brutalnej gry regulacyjnej i spekulacyjnej. 30 stycznia srebro zaliczyło największy jednodniowy spadek od dekad. Cena runęła o 33%, z poziomu 117 na $78. Kolejny cios nadszedł 5 lutego, gdy kurs przebił $71, chwilowo testując nawet okolice $64. Głównym mechanizmem tego krachu była giełda SIMF Chicago, która aż 6-krotnie podniosła wymogi depozytowe, inaczej kaucje, za kontrakty. Dla inwestorów grających na lewarze, czyli na kredyt, oznaczało to wyrok. Musieli panicznie wyprzedawać srebro, by pokryć braki w gotówce. To klasyczna wymuszona likwidacja. Cena spada nie dlatego, że aktywo jest słabe, ale dlatego, że gracze giełdowi muszą ratować swoją płynność. W tle toczyła się również gra banków, które posiadały potężne, krótkie pozycje, czyli zakłady na spadek ceny i przy kursie $120 traciły miliardy. Aby uniknąć katastrofy, potrzebowały gwałtownego zrzutu ceny. Do rzezi dołączyły czynniki azjatyckie. Giełda w Szanghaju zablokowała agresywne konta, a chińscy miliarderzy jak Bian Zhiming postawili fortuny na spadki ceny srebra. Co ciekawe, gdy cena na giełdach pikowała, z amerykańskich magazynów fizycznie wycofano ponad 3 miliony uncji srebra, co pokazuje niesłabnący popyt. Mówiąc prosto, wyobraźcie sobie giełdę jako wielkie targowisko, gdzie banki obstawiają zakłady, że towar stanieje, a organizator targu nagle podnosi opłatę za wstęp, zmuszając obstawiających do gwałtownej wyprzedaży zapasów, byle tylko zdobyć gotówkę. W tym samym czasie tylnymi drzwiami z magazynów wyjeżdżają ciężarówki wypełnione realnym towarem. I właśnie taką sytuację mieliśmy na srebrze. Zrozumienie różnicy między złotem a srebrem było istotne w moim procesie. Złoto to przede wszystkim aktywo rezerwowe i ubezpieczenie. Srebro to niejako metal hybrydowy. Około od 50 do 60% światowego zapotrzebowania na srebro generuje sektor przemysłowy. Dla porównania, w przypadku złota przemysł odpowiada jedynie za około od 7 do 10% popytu. Srebro jest najlepszym znanym przewodnikiem prądu i ciepła, co czyni je niezastąpionym w nowoczesnej gospodarce. Największy popyt płynie obecnie z 2 sektorów: odnawialnych źródeł energii oraz technologii o wysokiej mocy. Sama fotowoltaika zużywa blisko 200 milionów uncji rocznie. Każdy panel słoneczny zawiera srebro i mimo prób ograniczania jego zużycia, skala instalacji globalnych sprawia, że popyt tylko rośnie. Kolejnym silnikiem jest infrastruktura wspierająca rozwój sztucznej inteligencji. AI potrzebuje potężnych centrów danych, układów scalonych i zaawansowanej elektroniki,
która bez srebra po prostu nie zadziała. Sektor ten wymaga rocznie około 265 milionów uncji kruszcu. Srebro staje się więc surowcem strategicznym, podobnym do litu czy kobaltu. Ciekawą daną, jaką wyłuskałem z raportów Silver Institute, jest chroniczny i narastający deficyt rynkowy. Światowe zapotrzebowanie na srebro jest obecnie o 187 milionów uncji większe, niż kopalnie są w stanie wydobyć. Co więcej, srebro rzadko wydobywa się w kopalniach dedykowanych wyłącznie temu metalowi. W większości przypadków jest ono produktem ubocznym przy wydobyciu miedzi, ołowiu czy cynku. Oznacza to, że nawet jeśli cena srebra wzrośnie o 100%, kopalnia miedzi nie zwiększy wydobycia z dnia na dzień tylko po to, by dostarczyć więcej srebra. Podaż jest więc sztywna, podczas gdy popyt technologiczny dynamicznie rośnie. Ten fundamentalny rozjazd między produkcją a zużyciem jest powodem, dla którego wielu analityków uważa, że srebro ma przed sobą duże perspektywy. Jako nowicjusze musimy zrozumieć, że cena, którą widzimy na wykresie, czyli tzw. cena spot, to cena papierowego srebra na giełdach. Kupując metal fizyczny, nigdy nie zapłacisz ceny spot. Na ostateczną cenę u dealera składa się cena rynkowa kruszcu oraz marża, czyli tzw. premium. Obejmuje ona koszty wybicia, transportu, ubezpieczenia oraz zarobek dealerów. W przypadku srebra dochodzi do tego potężny narzut w postaci 23% podatku VAT w Polsce, ponieważ srebro nie jest traktowane jako kruszec inwestycyjny o statusie instrumentu finansowego, tak jak złoto, lecz jako surowiec przemysłowy. To sprawia, że cena fizyczna jest zawsze wyższa od giełdowej. Z mojej perspektywy, inwestując w srebro długoterminowo, nie przejmowałbym się aż tak podatkiem VAT. Trzymając kruszec przez dekadę lub dwie, podatek zostałby wchłonięty przez wzrost wartości. Kolejnym ważnym pojęciem jest spread, czyli różnica między ceną, po której dealer sprzedaje nam monetę, a ceną, po której gotów jest ją od nas odkupić. W okresach dużej zmienności, jak obecnie, te widełki mogą się rozszerzać, osiągając nawet od 15 do 20%. Aby uzyskać najlepszą cenę, warto porównać oferty w kilku sklepach i wyciągnąć średnią z najtańszych dostępnych klasyków. Pamiętajmy też, że srebro fizyczne, podobnie jak złoto, można sprzedać bez podatku dochodowego po upływie 6 miesięcy od zakupu, co warte udokumentować zachowanym paragonem. Jeśli zastanawiasz się, jakie produkty wybrać na start, odpowiedź brzmi: celuj w wielką szóstkę srebrnych monet bulionowych o wadze 1 uncji trojańskiej. Są to Krugerrand z RPA, amerykański orzeł, kanadyjski liść klonowy, austriaccy filharmonicy, australijski kangur oraz brytyjska Britania. Dlaczego akurat te? Ponieważ są one rozpoznawalne globalnie. Gdy za 10 lat zdecydujesz się na sprzedaż, dealer odkupi je od ciebie bez zbędnych pytań, bo ich autentyczność jest łatwa do zweryfikowania, a płynność najwyższa na rynku. Wybierając srebro, będę unikał monet kolekcjonerskich czy limitowanych edycji z wizerunkami z popkultury. Tam dopłacę za rzadkość, której dealer przy skupie na pewno nie uzna, płacąc jedynie za samą wagę czystego metalu. Jak można podejść do zakupu srebra, nie mając go wcale? Warto przyjrzeć się strategii DCA, Dollar Cost Averaging, czyli regularnemu dokupowaniu metalu za stałą kwotę, na przykład raz na kwartał. Jest to metoda bardzo popularna na rynku akcji czy funduszy ETF i sam z powodzeniem stosuję ją w innych częściach mojego portfela. Przy złocie realizacja tej strategii jest niezwykle trudna dla przeciętnego Polaka, bo cena 1 uncji jest bardzo wysoka, co utrudnia zachowanie dyscypliny bez kupowania małych gramatur. Choć są również zwolennicy takiej strategii przy złocie. Srebro natomiast jest znacznie tańsze, co pozwala początkującemu na w miarę regularne zakupy. Takie podejście uśrednia cenę wejścia i uodparnia nas na gwałtowne tąpnięcia kursu, ponieważ kupujemy zarówno w dołkach, jak i na lokalnych górkach. Kluczowym wskaźnikiem dla wielu inwestorów jest Gold to Silver Ratio. To prosty przelicznik informujący, ile uncji srebra kupimy za 1 uncję złota. Działa on jak rynkowy termometr. Gdy wskaźnik jest wysoki, powyżej 80, srebro uznaje się za tanie względem złota. Gdy spada, poniżej 60, oznacza to, że srebro nadrobiło dystans i stało się relatywnie drogie. Jako początkujący musimy jednak znać obie strony medalu, bo opinie o tym wskaźniku są podzielone. Optymiści wierzący w srebro wskazują na rzadkość kruszcu. Według danych Goldcorp srebro występuje w ziemi w proporcji 20:1 względem złota. Skoro srebro jest masowo zużywane w przemyśle, a złoto głównie składowane, obecne wysokie ratio uznają za spekulacyjną anomalię.
Wierzą, że cena srebra musi drastycznie wzrosnąć, by oddać jego realną wartość. Chłodni analitycy przypominają jednak, że srebro to dziś surowiec, a nie pieniądz. Jego cena musi uwzględniać fakt, że jest znacznie droższe w transporcie i magazynowaniu niż złoto. Z tego powodu wielki kapitał zawsze będzie premiował złoto, co trwale utrzymuje wskaźnik na poziomach wyższych niż wynikałoby to z samej geologii. Niezależnie od tych sporów, wskaźnik gold to silver to świetny drogowskaz nastrojów. Przykładowo, po ostatnich zawirowaniach 6 lutego 2026 roku wskaźnik ten wynosił 65. Pokazuje to, że po styczniowym rajdzie srebro mocno zyskało na wartości względem złota, ale wciąż znajduje się w strefie, którą wielu długoterminowych inwestorów uważa za atrakcyjną. Rynek srebra w tym roku to starcie potężnego deficytu fizycznego metalu z ogromną spekulacją giełdową i inżynierią finansową banków. Srebro nie jest aktywem bez VAT. Wymaga fizycznego przechowywania, jest obciążone podatkiem VAT i charakteryzuje się większą zmiennością niż złoto, która potrafi wystraszyć początkujących. Jednak fundamenty w postaci zapotrzebowania ze strony branży AI, fotowoltaiki oraz sztywnej podaży wydają się silniejsze niż kiedykolwiek. Rynek oczyścił się z nadmiernej spekulacji i gorącego kapitału, co doprowadziło notowania do poziomów, które wielu analityków uznaje za atrakcyjne punkty równowagi, w okolicach $75 za uncję. Ja wciąż obserwuję tę sytuację i czekam na moment stabilizacji po ostatnich wstrząsach, zanim zdecyduję się na pierwszy fizyczny zakup. Nie szukam szybkich zysków, bo inwestycje to dla mnie maraton, a nie sprint. A jakie jest Twoje zdanie? Czy przy 23% VAT-ie i tak dużej zmienności widzisz w srebrze potencjał, czy wolisz trzymać się złota? Lub w ogóle trzymać się z daleka od metali? Dzięki za uwagę i nie zapomnij o subie i lajku. Do zobaczenia.